Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Co dziś zrobi RPP? Czy stopy procentowe w Polsce będą dalej rosnąć? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, w edycji listopadowej zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na samym wstępie informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform Xstation 5 i z Bloomberga. Co dziś zrobi RPP? Czy stopy procentowe w Polsce będą dalej rosnąć? To jest oczywiście najważniejsze zagadnienie dla krajowych aktywów, ponieważ dzisiaj będziemy świadkami decyzji RPP w sprawie stóp procentowych. I oczywiście wszystkich innych informacji dotyczących polskiej gospodarki, plus oczywiście rynek będzie się nastawiał na to, jaki będzie komunikat i jakie będą słowa prezesa Glapińskiego, ale to dopiero jutro. Oraz oczywiście rynek będzie czekał na informacje dotyczące tego, jaki będzie raport, jaka będzie projekcja inflacyjna. Ten raport o inflacji RPP, Narodowego Banku Polskiego, jest szczególnie istotny, bardzo ważny dla rynków finansowych. Ale zobaczmy najpierw, jak tutaj rynek własnymi pieniędzmi obstawia, co się może wydarzyć. Zaczynamy oczywiście od WIBOR-u 3-miesięcznego i w tym wypadku widzimy dalsze lekkie wzrosty wskaźnika w ostatnich dniach. Obserwujemy także stawki FRA, które nam pokazują, co rynek zamierza, jak myśli, co się może wydarzyć ze stopami procentowymi. Ten najkrótszy termin jednoznacznie nam sygnalizuje, że rynek w konsensusie nie zakłada żadnej podwyżki stóp procentowych w naszym kraju. W perspektywie do końca tego roku nie ma być żadnej podwyżki stóp procentowych, stopy mają być na obecnych poziomach utrzymane, więc zniknęła ta perspektywa, która była widoczna jeszcze miesiąc temu i ewidentnie widać wpływ tego ocieplenia klimatu inwestycyjnego w skali globalnej, który przyniósł bardzo gwałtowne umocnienie krajowej waluty, polskie obligacje. Wpływ ten widać także na rynek przyszłych stóp procentowych. Krótki termin to dobitnie pokazuje. Jak te stawki sygnalizują, gdzie mogą być stopy procentowe na wiosnę, czy być może w pierwszym kwartale 2023 roku. I także widzimy, że rynek nie zakłada żadnej podwyżki stóp procentowych od obecnych poziomów. Czyli mniej więcej do marca przyszłego roku stopy procentowe mają być bez zmian. I także widzimy wyraźny spadek oczekiwań co do podwyżek stóp procentowych, ponieważ wyparowała jedna, a być może nawet dwie podwyżki stóp procentowych w terminie do marca 2023 roku. Na chwilę obecną rynek nie zakłada, że w pierwszym kwartale w przyszłym roku będzie jakakolwiek podwyżka stóp procentowych od obecnych poziomów. Kiedy zobaczymy, jak rynek sygnalizuje, gdzie mogą być stopy procentowe w Polsce w okolicach letnich wakacji 2023 roku, to jest jednak podwyżka o 25 punktów bazowych. Jest dopiero wyceniana następna podwyżka o 25 punktów bazowych w terminie okolic połowy 2023 roku, ale także widzimy w ostatnich dniach znaczący spadek oczekiwań co do podwyżek stóp procentowych, więc być może jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, to wkrótce się okaże, że i terminy w okolicach połowy 2023 roku nie wykazują już żadnej podwyżki stóp procentowych. No i oczywiście w okolice za rok, mniej więcej przełom trzeciego i czwartego kwartału, tutaj także rynek sygnalizuje nam, że utrzymana jest ta nadzieja na następną podwyżkę skromną o 25 punktów bazowych od obecnych poziomów. I także w tym wypadku widzimy, że w ostatnich dniach bardzo znacząco zaczynają spadać te oczekiwania co do dalszych podwyżek stóp procentowych. Wniosek jest taki, że według rynku, który stawia własnymi pieniędzmi na to, co się ma wydarzyć, dzisiaj nie ma być żadnej podwyżki stóp procentowych. Do wiosny przyszłego roku nie ma być żadnej podwyżki stóp procentowych od obecnych poziomów. Być może będzie jedna skromna podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych w terminie letnich wakacji przyszłego roku i za rok, kiedy spotkamy się znowu i będziemy rozważać, co się może wydarzyć na polskich stopach procentowych, stopy mogą być podwyższone o skromne 25 punktów bazowych od obecnych poziomów, ale jeżeli te tendencje, które obserwujemy w ostatnich dniach, będą utrzymane, to i ta
skromna podwyżka o 25 punktów bazowych wyparuje i być może pojawią się znowu nadzieje na pierwszą obniżkę stóp procentowych. I myślę, że to będzie scenariusz bazowy, ponieważ obserwujemy zmianę sentymentu, który sprzyja polskim aktywom. W ostatnich dniach, ostatnich tygodniach widzimy ją naprawdę bardzo wyraźnie. Ale oczywiście poza rynkowymi oczekiwaniami co do podwyżek, obniżek stóp procentowych, gdzie rynek naprawdę własnymi pieniędzmi stawia na to, czy ten scenariusz podwyżek stóp procentowych będzie realizowany, są także oczekiwania ekonomistów bankowych, którzy na podstawie własnych analiz dokonują projekcji tego, co się ma wydarzyć. No i co tutaj widzimy? Jest rynek bardzo wyraźnie podzielony. Znacząca część uważa, że nie będzie podwyżki stóp procentowych, jednak jest lekka przewaga tych, którzy spodziewają się, że jednak będzie dzisiaj podwyżka o 25 punktów bazowych. Więc bądźmy bardzo czujni w sytuacji, kiedy pojawi się taka informacja, a zwykle pojawia się ona po godzinie 14, kiedy na rynku są już inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych. Taka decyzja może zapaść. Możemy być świadkami tego, że rynek będzie dyskontował tego rodzaju informacje. I oczywiście bądźmy gotowi wtedy, że rynek będzie pod wpływem większej zmienności, ponieważ jeżeli mamy taką dużą rozbieżność w oczekiwaniach co do podwyżki stóp procentowych, część inwestorów zakłada, że będzie, część zakłada, że nie będzie, no to ci, którzy się pomylą, będą musieli się dostosować. Stąd też na rynku może być podwyższona aktywność i zwróćmy uwagę, że jest nawet pewna grupa uczestników rynku, którzy zakładają 50 punktów bazowych podwyżki i takim przedstawicielem jest bank BNP Paribas. Dlatego moim zdaniem dzisiejsza decyzja będzie miała dość wyraźny wpływ na polskie aktywa i oczywiście im bardziej będzie agresywna Rada Polityki Pieniężnej, tym może być to negatywnie odebrane przez rynek ryzyka. Rynek złotego może na to zareagować, chociaż w ostatnim czasie nie ma to praktycznie żadnego znaczenia, jakie są stopy procentowe, ponieważ są ważniejsze czynniki, które wpływają na rynek złotego niż stopy procentowe. Więc moim zdaniem warto przynajmniej przyglądać się, co się tutaj wydarzy, a ja osobiście zakładam, że nie będzie żadnej podwyżki stóp procentowych, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej będzie chciała czekać na to, jakie będą efekty wcześniejszych podwyżek stóp procentowych. Widać już negatywny wpływ podwyżek stóp procentowych na przykład na rynek nieruchomości i tak, żeby nie było negatywnego, bardzo wyraźnego wpływu tych podwyżek stóp procentowych na polską gospodarkę w 2023 roku, więc nie ma sensu podwyższać dalej stóp procentowych, a jeszcze raz podkreślam, inflacja w Polsce jest zewnętrzna, jest importowana, więc podwyższanie stóp procentowych w Polsce, żeby walczyć z globalną inflacją, jest po prostu bez sensu, ponieważ inflacja jest globalna, ona jest zewnętrzna, ona nie wynika z czynników krajowych w głównej części, ona wynika w głównej części z czynników zewnętrznych, więc to podwyższanie stóp procentowych w Polsce, żeby walczyć z globalną inflacją, nie jest bez sensu, dlatego stopy procentowe nie są na poziomach zbliżonych do poziomu tempa wzrostu cen. Więc podnoszenie stóp procentowych dalej miałoby bardzo negatywne oddziaływanie na polską gospodarkę, stąd też moim zdaniem jesteśmy na szczycie cyklu podwyżek stóp procentowych i więcej ich po prostu nie będzie. I będziemy obserwować oczywiście te zjawiska globalne, one będą determinować, co się będzie dalej działo, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Jakie będą jeszcze inne ciekawe wydarzenia, na które warto zwrócić uwagę? Rynek wycenia prawdopodobieństwo recesji w polskiej gospodarce na przestrzeni następnych 12 miesięcy i ono systematycznie rośnie. Już teraz jest ono na poziomie 65%. Przypominam, wczoraj był podobny wykres dla Stanów Zjednoczonych i tam prawdopodobieństwo recesji wynosiło 60%. Dlatego rynek także może obserwować wkrótce zmiany tych oczekiwań negatywnych zjawisk w gospodarce i oczywiście patrzy także na to, jakie są szanse na bankructwo Polski. Ten temat jest ostatnio w mediach dość często powoływany.
stara się tutaj wywołać jakąś taką presję na to, żeby rynek wygenerował negatywne zjawiska, które by dodatkowo napędzały efekt kuli śnieżnej negatywnych zjawisk, następnych negatywnych zjawisk dla polskich aktywów. Ale zobaczmy, jakie są fakty, jakie są co się faktycznie dzieje. Rynek, który ocenia stan finansów publicznych, stan polskiego zadłużenia, to jakie są polskie bilanse międzynarodowych finansów publicznych, czyli polski rachunek bieżący, jaki jest stan polskiej gospodarki, wyceniają to i oceniają, jakie są szanse bankructwa naszego kraju. I takim jednym z najlepszych mierników jest oczywiście CDS na polskie obligacje i widzimy, że na przestrzeni ostatnich dni także zaczyna ten wskaźnik wyraźnie spadać. Nawet nie dotarliśmy do poziomu 200 punktów bazowych, teraz jest to 150 punktów bazowych. No i oczywiście, mając na uwadze, że trwa wojna, ten czynnik ryzyka geopolitycznego jest ogromny, jest gigantyczny. Jeszcze nigdy w historii III Rzeczpospolitej nie było takiego ryzyka geopolitycznego, jakim jest wojna. I nawet pomimo tego wszystkiego, tutaj wskaźnik CDS nie jest w stanie przebić bariery 200 punktów bazowych. Jest na poziomie 150 punktów bazowych, gdy 10 lat temu, kiedy mieliśmy ostatnią kiedy mieliśmy techniczną recesję, kiedy mieliśmy kryzys finansowy, te wskaźniki 10 lat temu były na poziomach 2-3-krotnie wyższych, czyli naprawdę relatywnie obecnie sytuacja jest bardzo dobrze postrzegana przez inwestorów zagranicznych. Nie ma praktycznie ryzyka bankructwa naszego kraju. Te wzrosty to wynikają właśnie z ryzyka geopolitycznego. Mówienie o bankructwie Polski jest po prostu śmieszne. Nie ma czegoś takiego w ogóle. Rynek absolutnie w to nie wierzy. Agencje ratingowe, międzynarodowe, instytucje finansowe, które niezależnie monitorują sytuację w Polsce, absolutnie tego nie potwierdzają. Więc mówienie o jakimś bankructwie Polski jest po prostu wymysłem, jest pewnego rodzaju emocjonalnym, publicystycznym wpisem niektórych ludzi. Rynek, mówiąc obiektywnie, zupełnie tego nie czuje, takie zjawisko nie występuje i rynek CDS-ów najlepiej to obrazuje, zwłaszcza jeżeli porównamy sobie z wycenami tego wskaźnika, który miały miejsce 10 lat temu. To ryzyko obecnie jest 2-3-krotnie niższe niż miało miejsce wtedy, i to powinno zamykać ten temat, który staje się kabaretowy, jak słyszę za każdym razem o jakimś ryzyku bankructwa Polski. Takie ryzyko po prostu nie występuje. I oczywiście jakie zachowują się najważniejsze klasy polskich aktywów. Polskie obligacje w ostatnich dniach są coraz bardziej kupowane, rentowność zagłębia się poniżej 8%, kapitał zagraniczny wpływa do naszego kraju, widać to po zachowaniu krajowej waluty. Euro złoty i dolar złoty umocniły się o 20-30 groszy. Jest perspektywa na kolejne tendencje wzrostowe, ponieważ dzisiaj rynek będzie także dyskontował wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli popyt na ryzyko będzie atakował, to spodziewajmy się pokonania tej bardzo ważnej, krótkoterminowej, czyli tej półrocznej linii trendu wzrostowego, którą widzimy na euro złotym. Ona teraz jest niezwykle ważna. Poziom 4,65. Jeżeli doszłoby do złamania tego poziomu, to oczywiście powstaną następne silne sygnały zachęcające do kupna krajowej waluty. I tożsamo jest na dolar złotym, chociaż ta linia trendu wzrostowego nie jest tutaj dobrze widoczna. Natomiast złamanie kolejnych poziomów, takich gładkich, psychologicznych, 4,60, poziom 4,50 będzie oznaczało, że rynek naprawdę zaczyna grać i to dynamicznie na umocnienie krajowej waluty i rynek zagraniczny kupuje ryzyko, czyli szuka stopy zwrotu w naszym kraju na polskich obligacjach, ale także na giełdzie papierów wartościowych. No i oczywiście, jeżeli dzisiaj euro-dolar pójdzie w górę na fali informacji spływających o wynikach wyborów, to w takiej sytuacji dynamika spadkowa dolar złotego powinna być zdecydowanie mocniejsza niż na euro złotego. I oczywiście widzimy to już na podstawie pomiarów tego umocnienia krajowej waluty. Dolar złoty spadł już od swoich szczytów o 30 groszy, a euro złoty o 20 groszy. Jeżeli ten euro-dolar pójdzie w góry, to zobaczymy naprawdę bardzo dynamiczną falę umocnienia krajowej waluty, bo to jest główny determinant tego, co się dzieje na krajowych aktywach, nie jakieś takie krajowe, lokalne tutaj czynniki. Jedynym takim czynnikiem, który oczywiście jeszcze może być brany pod uwagę, musi być brany pod uwagę, to jest ryzyko geopolityczne, ale czynniki lokalne, stopy procentowe naprawdę nie mają teraz większego znaczenia. Obserwujemy to na praktycznie wszystkich rynkach związanych tutaj z naszym regionem, a to tylko
pokazuje i nam udowadnia, że złoty i polskie aktywa podlegają międzynarodowym przepływom finansowym, a nie jakimś czynnikom lokalnym. Więc jeżeli jesteśmy na polskich aktywach, to także obserwujmy, co się teraz pięknego dzieje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Seria pięknych, długich świec o białym korpusie na wykresie dziennym zaczyna zapierać dech w piersiach i oczywiście od dzisiaj będziemy już walczyć o to, żeby sygnały mówiące o tym, że zaczyna się hossa na dużych spółkach na warszawskiej giełdzie, na indeksie WIG20 została przeniesiona na wykres tygodniowy. Jutro kończy się tydzień na warszawskiej giełdzie, no i ważne będzie to, żeby co najmniej utrzymać obecne poziomy. Jeżeli tak się stanie, to na wykresie tygodniowym zostaną odfajkowane sygnały hossy, a to oczywiście powinno zachęcić i napędzić następnych inwestorów do tego, żeby dźwigać indeksy giełdowe w Warszawie na jeszcze wyższe poziomy. Więc optymizm powinien się pojawić im bliżej będzie końca tygodnia, a nie będzie widać podaży, czyli spadku poniżej poziomu 1600 punktów. No i oczywiście im dłużej będzie trwała presja popytowa, tym lepiej, ponieważ kształty wykresów, które się pojawiają, będą pokazywać inwestorom jednoznacznie, że potężne wsparcia, które na przestrzeni ostatnich 15-10 lat broniły się, czyli strefa 1250-1500 punktów, faktycznie znowu generują wzrostowe odbicie. Takie wzrostowe odbicie przynosiły nam co najmniej wzrosty w rejon 2500 punktów. No i myślę, że inwestorzy będą widzieli także tutaj szansę na to, że jest jeszcze naprawdę potencjał ku temu, żeby wydźwignąć te indeksy giełdowe na jak najwyższe poziomy. I widzimy, że bez względu na to, jakie są tutaj nagonki medialne, różnego rodzaju presje psychiczne na generowanie negatywnych informacji o rzekomo polskiej gospodarce, to nie ma to większego znaczenia. Kapitał kupuje, chce kupować, szuka stopy zwrotu i będzie kupował, bez względu na to, czy w polskiej gazecie, czy jakimś tam telewizji pojawi się jakiś materiał, czy nie. To nie ma naprawdę żadnego znaczenia, to są tylko lokalna specyfika, a inwestorzy zagraniczni zupełnie się tym nie przejmują. To nie ma naprawdę żadnego znaczenia i żadnego wpływu. Jak jest w Londynie albo w Nowym Jorku nastawienie na kupowanie, to się kupuje i się kupuje wszystko, nie tylko warszawską giełdę, ale także wszystkie inne regiony świata związane z rynkami rozwijającymi się. No i jesteśmy obecni w takiej sytuacji, a jeżeli euro-dolar dzisiaj pójdzie w górę, to zobaczymy następną falę presji na krajowe aktywa. No i oczywiście teraz przechodzimy do sytuacji na świecie, ponieważ te wybory w Stanach Zjednoczonych, pojawiają się pierwsze szczątkowe informacje dotyczące tego, jakie są wyniki wyborcze. Dzisiejsza sesja w Stanach Zjednoczonych będzie także niezwykle ważna, ale pierwsze reakcje, jakie są, jak rynek wycenia dzisiaj o poranku, przyszłe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pokazują, że faktycznie spada dość, na razie skromnie, ale spada oczekiwany poziom, gdzie może być szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Na razie jest to kilka tylko punktów bazowych, ale faktycznie takie zjawisko ma miejsce. Implikowana stopa procentowa dla czerwca przyszłego roku pokazuje poziom 5,10%. To jest punkt odniesienia o poranku i zobaczymy dzisiaj po południu, jaka jest zmiana na początku sesji amerykańskiej. Rentowności amerykańskich obligacji wyraźnie spadły o 10 punktów bazowych, co także sprzyja popytowi na ryzyko. Niemieckie obligacje także reagują optymistycznie. No i teraz amerykański dolar. Jeżeli on dzisiaj złamie to wsparcie, które jest widoczne na swoim indeksie, okolice 110 punktów, to w takiej sytuacji oczywiście będzie to wielka zachęta do tego, żeby wieścić średnioterminowe odwrócenie tendencji umocnienia amerykańskiego dolara na tendencję osłabienia amerykańskiego dolara. To będzie oczywiście, tak jak powiedziałem, rzutowało na wszystkie inne klasy aktywów na całym świecie, zwłaszcza na rynki emerging markets. Zobaczymy naprawdę, co się będzie działo na rynkach rozwijających się, jak tylko amerykański dolar zacznie generować sygnały osłabienia w średnim terminie. Tutaj fala zakupów powinna być wprost gigantyczna. Na eurodolarze są to mniej więcej okolice poziomu maksimów z końcówki października, więc ich przełamanie, a teraz je właśnie testujemy, to będzie jednoznaczny sygnał, że tutaj na eurodolarze poddają się byki w amerykańskim dolarze.
jest szansa naprawdę na short squeeze, jeżeli te sygnały faktycznie zostaną wygenerowane. W takiej sytuacji, kiedy będą wyciskane krótkie pozycje na euro-dolarze, czyli długie w amerykańskim dolarze, tendencja wzrostowa może być bardzo, bardzo dynamiczna i bardzo silna. I oczywiście spadki rentowności, osłabienie amerykańskiego dolara, to wzrok każdego inwestora na rynku walutowym powinien spoczywać na parze dolar do jena. Tutaj naruszamy już wsparcie 146 z dużą szansą, że będziemy je pokonywać. Jeżeli te zjawiska opisywane wcześniej, czyli dalsze spadki rentowności i wzrosty euro-dolara będą kontynuowane, wtedy bardzo dynamiczne spadki dolar-jena powinny mieć miejsce. Zobaczmy, jaka jest też korelacja między zachowaniem amerykańskiego dolara a zachowaniem rynków emerging markets. To jest właśnie ten wykres pokazujący siłę albo słabość warszawskiej giełdy między innymi. Wniosek jest taki, że jeżeli amerykański dolar będzie się osłabiał, to zobaczymy bardzo dynamiczną falę wzrostową na giełdzie papierów wartościowych. Ten wykres pokazujący, jak zachowują się indeksy giełdowe emerging markets, jak zachowują się globalne indeksy giełdowe, bardzo wyraźnie to pokazuje, że jeżeli amerykański dolar zacznie się osłabiać, to giełdy papierów wartościowych na całym świecie pójdą wyraźnie w górę. Sam indeks S&P dzisiaj będzie miał punkt odniesienia oczywiście na poziomie 3820. Linia szyi w krótkoterminowej formacji podwójne dno. Za każdym razem, jak jesteśmy powyżej, spodziewajmy się ataku popytu. Każdy spadek poniżej zachęcać będzie do spadków. I oczywiście inwestorzy widzą, że jest bardzo duża i rosnąca szansa na to, że będzie trwało odbicie od swojej średniej dwusecesyjnej na wykresie tygodniowym, a to rynek zwykle interpretuje jako dyskontowanie spowolnienia gospodarczego w formie miękkiego lądowania, a nie jakiejś twardej recesji. Więc naprawdę rynek giełdowy moim zdaniem teraz przygotowuje się do dyskontowania tego, czy będziemy świadkami rajdu Świętego Mikołaja, wyciskania indeksów giełdowych co najmniej do końca tego roku na jak najwyższe poziomy. Jeżeli jesteśmy oczywiście na rynku ryzyka, to dzisiaj o poranku patrzmy na zachowanie giełd w Azji. Tutaj przeważa lekko tendencja spadkowa. Giełda w Japonii spada, Korea lekko rośnie, giełda w Hongkongu lekko spada. Moim zdaniem ma to neutralne znaczenie, natomiast giełda papierów wartościowych w Niemczech powinna cały czas zachowywać się relatywnie lepiej, ponieważ brak spadków, brak jakiegoś wstrząśnięcia popytu będzie sygnalizował, że europejskie akcje są relatywnie najlepsze, z powodu oczywiście moim zdaniem wartości euro, która sprzyja niemieckim eksporterom i w takim wypadku tendencja wzrostowa na niemieckiej giełdzie powinna być kontynuowana. Bardzo ciekawie dzieje się na Bitcoinie. Tutaj jakieś problemy jakichś kolejnych lokalnych giełd mają wpływać na to, że Bitcoin tak mocno spada, więc rozdziela się korelacja między Bitcoinem, kryptowalutą, a zachowaniem rynku ryzyka. Korelacja prawdopodobnie prędzej czy później wróci, ale na chwilę obecną Bitcoin zaczyna i żyje swoim własnym życiem. Zobaczymy, co się tutaj dalej będzie działo. Cały czas moim zdaniem poziom 20 tysięcy dolarów jest punktem odniesienia, a tendencja spadkowa na chwilę obecną dominuje. Jeżeli mamy osłabienie amerykańskiego dolara i spadki rentowności, to rynek koncentruje się także poza $1 na zachowaniu ceny złota i właśnie cena złota nas przykuwa teraz, ponieważ ona wczoraj bardzo dynamicznie nie tylko wróciła na poziom swoich potężnych oporów, linii szyi, dwuletniej formacji szczytowej, średniej dwusesyjnej, ale także przebiła 9-miesięczną linię trendu spadkowego, ale wróciliśmy także na psychologiczny poziom $1700 i utrzymujemy się cały czas dzisiaj o poranku, utrzymujemy się nad tym poziomem, a to moim zdaniem naprawdę zachęca do tego, żeby wieścić jakieś większe wzrostowe odbicie i dolar i cena złota jeszcze bardziej wzmacnia tezę o tym, że analiza międzyrynkowa, rynek surowcowy, rynek akcyjny, rynek obligacji jeszcze bardziej wzmacnia tezę, że na euro-dolarze dojdzie faktycznie do kontynuacji tendencji wzrostowej, więc jestem bardzo ciekawy, czy analiza międzyrynkowa faktycznie wskaże odwrócenie tendencji średnioterminowej na amerykańskim dolarze. Gdyby się nią kierować, to można by tak założyć, a w tej sytuacji samej ceny złota widzimy
że te dynamiczne pokonanie oporów zachęca teraz do dalszych wzrostów. Wspierane jest to oczywiście zachowaniem całego indeksu surowcowego i oczywiście jeżeli dodatkowo będziemy obserwować zachowanie miedzi, która utrzymuje się nad poziomem $8000, to rynek surowcowy faktycznie zachęca do tendencji wzrostowych. I na koniec ropa naftowa, która moim zdaniem żyje własnym życiem, ponieważ zaburzony jest schemat pokazujący zachowanie ten surowców na całym indeksie. W tym wypadku powrót poniżej poziomu $90. Myślę, że tylko sygnalizuje, że trwa konsolidacja między poziomami $80 od dołu i tymi poziomami $93 od góry. Konsolidacja trwa i czekamy na ostateczne wybicie i jej zakończenie. Przed nami fascynująca sesja, naprawdę międzynarodowa sytuacja wynikająca z polityki Stanów Zjednoczonych będzie dzisiaj wpływała. Rynek krajowych aktywów także moim zdaniem jednak powinien się koncentrować na dzisiejszych decyzjach Rady Polityki Pieniężnej. Co dziś zrobi RPP? Czy stopy procentowe w Polsce będą dalej rosnąć? Myślę, że odpowiedź na pytanie została udzielona i czekamy, co dalej się tutaj zdarzy, jakie będą konsekwencje tych decyzji dla polskich aktywów. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego, miłego dnia. Pozdrawiam.